Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie z nadwłoskiego jeziora Como. W zasadzie do jeziora Como mamy jeszcze dzisiaj kawałek, ale będziemy nad nim, bo jesteśmy oczywiście na testach Ridley Falcon. Na premierze Ridleya Falcona widzieliście już odcinek związany ze stroną techniczną tego roweru, czyli z właściwą premierą. Dzisiaj pokażę Wam trochę z zakulisowych materiałów, z testów tego roweru, czyli przede wszystkim trochę włoskich widoków i trochę włoskiego i belgijskiego klimatu, bo dzisiaj jedziemy sobie 45-kilometrową rundkę nad jezioro Como, w górki, pojeździć, potestować, porobić zdjęcia, no i generalnie rzecz biorąc zająć się tym, co właśnie na przedpremierowych testach rowerów zwykle się dzieje, więc dzisiaj takie zakulisowe wrażenia, backstage ze spotkania przedpremierowego z Ridleyem Falcon, więc idziemy moi drodzy na rower. Fura już gotowa. Chyba trafił mi się najbardziej nudny kolor, chociaż z drugiej strony mam chyba jakąś konsekwencję w tym wszystkim, bo jak pamiętacie testy Griffina, to też dokładnie w takim samym malowaniu miałem Griffina, ale tak jak już Wam mówiłem, w przypadku roweru Ridleya wszystko rozbija się o personalizację, czyli tak naprawdę na stronie możecie sobie dobrać spośród tych opcji kolorystycznych i lakieru ramy, i napisów naprawdę multum, więc ta jest w sumie spoko, bo jest neutralna i chyba nie narzuca jakiejś konkretnej wizji, bo wiecie jak to jest, jak czasami się pokaże jako pierwsze wrażenie rower w bardzo, bardzo szalonej wersji kolorystycznej, to potem wszyscy myślą o nim tylko pod kątem tej wersji i niektórym to się może nie spodobać, a ten jest po prostu bardzo neutralny. Co my tutaj ciekawego mamy? Mamy na pokładzie nowego Forsa, czyli też w sumie fajnie, bo uda się przetestować w końcu nowego Forsa. Korba 48, 35, no jest to zdecydowanie bardziej szosowa stricte grupa niż uniwersalny Rival, którego mam w swoim rowerze. Jak widzicie też ustawiony rower bardzo zgodnie z aktualnymi trendami, czyli klamka manetki bardzo mocno do środka. Też coś, no, co w sumie jest dość ciekawe. Fajnie to widać czasami u zwłaszcza młodych zawodników, którzy naprawdę przeginają, jeżeli chodzi o ustawienie klamek w jeszcze bardziej nawet radykalny sposób, no ale rowery są tutaj ustawione zgodnie z wszystkimi prawidłami. Mamy koła DT Swissa, mamy Vittorię. Ciekawe jest to, że mamy tutaj opony 30 mm tył, 28 mm przód. Jest to nowa Victoria Corsa Pro. Ja Wam pokazywałem ostatnio na kanale Vittorię, czy może nie ostatnio, ale chwilę temu, Vittorię Corsa Pro w wersji Control. Tu jest zwykła Corsa Pro, musicie sobie zobaczyć jaka jest różnica w bieżniku. Tutaj ten bieżnik jest zdecydowanie mniej perforowany. To jest klasyczna, wyścigowa, lekka, no dla wielu już kultowa opona. Poza tym co? Tradycyjnie dwa koszyczki na bidon, karbonowy kokpit, o którym Wam mówiłem, mocowanie na łachu, czy nie na łachu, mocowanie na komputerek uniwersalne, czyli mocowanie, które można obrócić tak, że będzie pod na przykład Garminy, można je obrócić tak, że będzie pod łachu. Siodło Selle Italia, też już klasyk w przypadku rowerów Ridleya i testów Ridleya, też już zdarzyło mi się na tym siodle jeździć, więc co? Ubieramy się, dokręcamy resztę sprzętów i lecimy po prostu na rower. O, już Wam mogę powiedzieć po pierwszych wrażeniach, moi drodzy, że to będzie najbardziej agresywnie ustawiony rower, na którym jeździłem od dłuższego czasu. Rozmiar ramy M, tutaj SK moim zdaniem byłaby chyba za mała jednak. Jak w gravelach Ridleya lubię S-ki, tutaj MK jest ok, natomiast kokpit jest ustawiany po prostu jak dla zawodowca, jest totalnie agresywny, są nisko ustawione klamki, są zagięte do środka, jest mega agresywnie. Jestem bardzo ciekawy, jak przez te 2 dni będzie mi się z taką pozycją jeździła, bo nawet jak na moje preferencje jest ona mega, naprawdę mega agresywna, a przy tym wszystkim dalej mamy podkładki pod mostkiem, więc dałoby się tutaj jeszcze zejść niżej. Nie wiem, czy szczerze powiedziawszy nie wolałbym jednak być trochę niżej, a mieć ustawione bardziej normalnie klamkę manetki, ale zobaczymy jak tam 34-letni kręgosłup będzie się adaptował do tej pozycji przez 2 dni. And now guys you can see Shoddy being super precise on bike fitting. I've got torque fingers, I know exactly what 12, 5, 7 newtons is. It's when your fingers start to click, you know. Yeah. It's the moment. to wyjechaliśmy na trochę bardziej boczne drogi.
muszę wam powiedzieć, że pierwsze kilometry były raczej traumatyczne, w sensie ogromny ruch, wąska droga i włoska fantazja na drogach. Wiecie, Włochy, zwłaszcza Włochy w okolicach większych miast, to nie jest Hiszpania, jest trochę nerwowo. To jest ten rodzaj kolarskiego miejsca, gdzie jesteście pełnoprawnym uczestnikiem ruchu, ale też w którym kierowcy się nie za bardzo certolą. Czyli jeżeli uważają, że jest miejsce, żeby wyprzedzić, to wyprzedzają i wszyscy muszą się zmieścić, no co sprawia, że dla osób nieprzyzwyczajonych może to być lekko stresujące, ale tak się jeździ na rowerze we Włoszech, to jest mimo wszystko zupełnie inna kultura niż ma to miejsce w Hiszpanii. Bardzo ważny punkt wszystkich testów rowerów, czyli pierwsze miejsce na sesji zdjęciową. Generalnie rzecz biorąc działa to tak, że producenci rowerów, organizując takie eventy, również robią swoje zdjęcia. Oczywiście część tych zdjęć jest na użytek też producenta, aczkolwiek bez przesady, ponieważ tutaj wiadomo, że każdy z nas, dziennikarzy, ma jakieś tam swoje zobowiązania z różnymi firmami rowerowymi, więc tych zdjęć oczywiście nie można wykorzystywać do działań stricte komercyjnych. Czasem można do takich promocyjnych, w sensie social mediów, jako relacja z eventu. Natomiast co jest bardzo ważne, że to też jest moment, w którym na przykład my możemy poprosić jakieś dodatkowe zdjęcia, które wykorzystamy w na przykład jakichś artykułach. To jest tutaj ciekawe, że to jest taki miks trochę dziennikarski, czyli z jednej strony są te przedstawiciele mediów tradycyjnych, to przede wszystkim są te stare kolarskie kraje, czyli są tutaj dziennikarze z Włoch, z Francji, to są takie klasyczne kolarskie magazyny, jak na przykład Beachy.pro i tak dalej. Natomiast no ja jestem takim trochę rodzynkiem, w sensie jestem trochę eksperymentem, który Ridley od jakiegoś czasu wdraża, ale nie tylko Ridley, bo też Shimano i parę innych firm, w sensie tego dzieje się coraz więcej, no czyli jestem jedyną osobą, która nie jest przedstawicielem jakiejś dużej redakcji, tylko robi tutaj wszystko sama, więc dla mnie tak naprawdę tego typu materiały nie są super potrzebne, bo i tak wszystko nagrywam sam, co potrzebuję, natomiast wiadomo, że zawsze jest to okazja, w przypadku której mogę na przykład dać aparat jednemu z fotografów, żeby mi coś dograł, na przykład jakiś slow motion albo coś w ten deseń, więc jest to też dla mnie coś ciekawego, chociaż same zdjęcia nie są mi za bardzo potrzebne, bo jak pewnie część z Was już zauważyła, nie lubię robić specjalnie zdjęć siebie i też nie lubię, jak ktoś mi robi zdjęcia, w sensie nie czuję takiej potrzeby i w ogóle rzadko gdzieś komuś do zdjęć pozuję, raczej po prostu sam lubię robić zdjęcia. W ogóle też sam chętniej nagrywałbym inne osoby, gdybym tylko mógł, gdyby więcej osób było chętnych do tego, żeby przed tą kamerą być, ale jest to fajna okazja, żeby coś dodatkowego złapać. To jesteśmy w samym Como, charakterystyczne widoczki i jedziemy na lody. Pogoda dzisiaj po prostu bajkowa, ruch jak 150, bo jest środek tygodnia, w sensie jest wtorek. Tak jak Wam mówiłem, to mój pierwszy raz nad jeziorem Como, więc nie będę tutaj zgrywał za eksperta od tras, bo ich po prostu nie znam. No niestety ten wyjazd też nie jest wyjazd, który pozwoli w jakiś szczególny sposób poznać te trasy, bo niestety czasu jest mało. Dzisiaj trasa zaplanowana na 45 km, ze względu na to, że po południu
mamy czas na zrobienie materiału o rowerach, czyli nagranie, przebitek, zrobienie zdjęć, no i zajmie to z pół dnia, więc no nie ma czasu pojeździć. Ale takie właśnie są uroki tych wyjazdów i też dlatego ja Wam często powtarzam przy okazji tego typu eventów, że to nie jest najlepsza okazja, żeby robić takie w pełni precyzyjne testy rowerów. Raczej po to są takie wydarzenia, żeby nagrać pierwsze wrażenia, zaprezentować rower, no i przy okazji trochę pokazać widoczków, bo są te eventy zwykle w fajnych miejscach, ale pełnoprawny test to na pewno nie jest. No to moi drodzy, jesteśmy nad jeziorem Como, kolejne miejsce na kolarskiej mapie Europy zaliczone z Bike Show. Co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że jest mega gorąco, że jest mnóstwo turystów, a w tym mnóstwo Amerykanów, jak zwykle. Jeden znowu z popularnych wśród Amerykanów kierunków wypoczynkowych i turystycznych w Europie. Przepięknie pachnie. Generalnie morze pachnie morzem. Jezioro pachnie morzem, tak bym powiedział. Naprawdę bardzo intensywny zapach, taki powiedziałbym morski. Ciekawe, z czego to się bierze. Nie jest taki bardzo jeziorny, jest trochę morski, ale może to moja wyobraźnia, bo mój mózg nie potrafi oddzielić włoskiego słońca i włoskiej temperatury, włoskich klimatów od zapachu morza, może to o to chodzi. W każdym razie idziemy na lody teraz. Jest to okazja też żebyśmy zrobić zdjęcie na przykład roweru z jeziorem Como w tle. Jest tu strasznie tłoczno, chociaż muszę przyznać, że pewnie gdzieś o wschodzie albo zachodzie słońca, jakby tych ludzi było trochę mniej, to ma to wszystko swój urok. Ale trzeba przyznać, że i nad Gardą podobno, i nad jeziorem Como, no jest dużym problemem to, że tutaj zawsze jest po prostu dużo ludzi, ale taki urok tych najbardziej turystycznych miejscowości, które w dodatku nie są położone gdzieś w górach, czyli przez to nie są trudno dostępne, no bo dojechać tutaj może każdy, nawet pociąg dojeżdża, więc siłą rzeczy do tak znanego miejsca na pewno wiele osób się skusi, żeby przyjechać, nawet jeśli by w góry miało nie jechać. I get dropped on the climbs, but I'm first up and I'm up front for the ice cream. I think now it's the most important part of the full Como experience. Appetite. Teraz macie trochę lepszy widok na miejscowość Como i nad samo jezioro, które się tutaj ciągnie między górami. Najzabawniejsze jest to, że ono nie jest jakieś specjalnie szerokie ani wielkie, ale po prostu jest urokliwie położone. Są to Włochy, no więc generalnie rzecz biorąc klimat robi się sam, a tutaj na dole jedzie sobie pociąg, którym można też tutaj dojechać. Słuchajcie, co jeszcze jeżeli chodzi o rower? No jeżeli chodzi o rower, na pewno czuć to, że jest to rower lekki, jak na moje standardy, no bo umówmy się, 7,4 kg w rozmiarze M, gotowy do jazdy rower, czyli bez bidonów, no to jak na moje standardy rowery, na których do tej pory ostatnio jeżdżę, no to jest to po prostu rower lekki, więc na pewno to też przekłada się na wrażenia z jazdy. Ciekawie jeździ ten zestaw opon, czyli 30 mm w tył, 28 mm w przód. Jest troszkę więcej komfortu pod tyłkiem, a z drugiej strony i tak Vittoria Corsa Pro jest tak szybką oponą, że tak naprawdę nie czuć jakiegoś tutaj specjalnego spowolnienia względem 28. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o prowadzenie tego roweru, to to, że geometria Falcona jest taka, że ten rower ma w ogóle najniższą główkę z wszystkich obecnie produkowanych szosowych Ridleyów, czyli ma niższą główkę niż Noah Fast, ale ma też niższą główkę niż model Helium, co może być już trochę bardziej zaskakujące. To też przekłada się na to, jak ten rower przyspiesza, jak się zachowuje na zjazdach. Mimo tego, że mam tu jeszcze dwie podkładki zapasu pod mostkiem, no to przy takim ustawieniu klamek, jak widzicie, no klamki są generalnie nisko ustawione jeszcze w dodatku do środka, no to mamy wrażenia po prostu bardzo agresywnej pozycji, bardzo dobrze reagującego na przyspieszenia roweru. Ja nie powiem, że to jest rower, który jest, nie wiem, x% szybszy od konkurencji, albo że w ogóle że jest najszybszy, że coś robi najlepiej. Tak jeżdżą współczesne rowery szosowe tej klasy. Na pewno jest to, myślę, że ciekawy krok ze strony Ridleya. Ja bym w ogóle ten rower określił jako taki następnej generacji Helium. Nie jako coś super, zupełnie nowego, ale po prostu jako następcę Heliuma. I tak coś czuję, że tak to się skończy, że ten rower, podejrzewam, że za jakiś czas w ofercie Ridleya Heliuma zastąpi. No i wspinamy się znowu w górki nad jezioro, jednym z klasycznych podjazdów. Fajne w tych podjazdach jest to tutaj, że są bardzo zielone, co pokazuje, że nie są to bardzo wysokie góry. No i podjazdy nie są też bardzo długie, chociaż są tu też wyższe góry z trochę wyższymi podjazdami.
am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift and I'm doing my shit. Pierwsza trasa za nami, teraz coś trzeba sobie chłodnego wypić, coś zjeść. No i wieczorkiem, w zasadzie po południu, czekam na Golden Hour, no i nagrywam rower, czyli trzeba nagrać przebitki, trzeba nagrać całą gadkę, trzeba zrobić zdjęcia, no i generalnie rzecz biorąc musimy to zrobić tutaj, czyli na tym parkingu. No, sytuacja jest jaka jest. Na takich wyjazdach nie macie możliwości po prostu pojechania z rowerem gdzie chcecie, no bo po prostu najczęściej nie ma na to miejsca. W miejscowości, w której jesteśmy, nie jest wybitnie pięknie, więc trzeba sobie radzić, no i 11 redakcji musi się podzielić parkingiem, żeby nagrać tutaj część taką gadaną i statyczną prezentacji roweru, więc tak to będzie dzisiaj wyglądało. Już ten materiał oczywiście zobaczyliście pewnie w poprzednim albo w jednym z poprzednich odcinków, a jutro ruszamy już na dłuższą trasę. Pogoda ma być podobna, też ma być bardziej burzowo, więc widzimy się u Was za chwilę, u mnie jutro rano na dłuższej trasie. Sounded like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a new ransom. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I could never trade.